Cześć. Dzisiejszy materiał poświęcę Twojej emeryturze. Ciebie zaś proszę na wstępie o poświęcenie sekundy na subskrypcję i zalajkowanie mojego kanału. Mój ostatni film o tym, jak inwestować w Nvidię i spółki technologiczne, zdobył już ponad 1000 wyświetleń. Wielkie dzięki za wszystkie suby i komentarze. W tym materiale dowiesz się, czemu myślenie o emeryturze w wieku 40 lat ma sens i co możesz zrobić, żeby wejść w wiek emerytalny ze zdrowymi finansami. Zaczynamy. O swoją emeryturę dbam już od jakiegoś czasu. Na inwestycyjnych kontach IKE i IGZE zebrałem już ponad 100 tysięcy złotych. Dla jednych może być to śmiesznie mało, innym może ta suma wydać się znaczna. Jeszcze inni spytają mnie, ile masz lat i co ty możesz wiedzieć o emeryturze? I po co w ogóle zajmować się tym tematem? Otóż mam 39 lat i na ten moment według prawa polskiego będę pracował jeszcze 26 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Moja wiedza o emeryturze ma charakter empiryczny. W swojej najbliższej rodzinie mam osoby starsze, które otrzymują świadczenie znacznie niższe od średniej krajowej emerytury, która wynosi 3700 zł brutto. Jeśli dodatkowo dochodzi do sytuacji, w której taka osoba żyje samotnie, jej możliwości finansowe w wieku senioralnym są drastycznie ograniczone. Oprócz budowania w sobie empatii i troszczenia się o seniorów w swoim otoczeniu, warto pomyśleć przez chwilę również o sobie. Jak będzie wyglądało moje życie po 60 lub 70? Dla tych, co liczą i robią tu cudzysłów, że nie dożyją emerytury, mam złe wiadomości. W 2023 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wynosiło 75 lat, natomiast kobiet 82. Cofając się do 1990 roku, kobiety żyją dłużej o 8,5 roku, a mężczyźni o 7 lat. Nie ma zatem za bardzo co liczyć na niedożycie emerytury. Mężczyzna na emeryturze przeżywa średnio 10 lat, a kobieta aż 22. A jakiej jakości będzie to życie, zależy od nas samych i decyduje się właśnie w tym momencie. Niezależnie czy masz 30, 40, a może 50 lat, warto zadać sobie pytanie, co mogę zrobić, aby zadbać o swoje finanse na emeryturze. Nie warto odkładać tych decyzji na przyszłość, bo potem przyszłość może brutalnie zweryfikować nasze myślenie. Ryzykowne jest również poleganie na państwie jako jedynym źródle dochodu na emeryturze. Twoja emerytura zależy od ciebie. Nie licz, że ZUS lub KRUS zapewnią ci za 20-30 lat bezpieczeństwo i spokojne życie. Bądź sternikiem na własnym okręcie. Dla mnie obserwowanie, jak bliscy memu sercu seniorzy liczą każdą złotówkę i nie mogą pozwolić sobie na nieprzewidziane wydatki, działa zawsze jak sole trzeźwiące. A czemu jest tak źle z ZUS-em i państwową emeryturą? System emerytalny w Polsce oparty na ZUS od lat zmaga się z problemami. Działa w systemie repartycyjnym, co oznacza, że Twoje składki nie są odkładane, lecz natychmiast wypłacane obecnym emerytom. W 2024 roku deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekroczył 80 miliardów złotych, czyli właśnie tyle państwo dopłaciło do emerytur z budżetu centralnego, to znaczy z naszych podatków. W rezultacie stopa zastąpienia, czyli Twoja emerytura w relacji do ostatniego wynagrodzenia, spadnie do około 25%. Obecny system emerytalny jest niewydolny i tylko kwestią czasu jest jego poważna reforma oraz znaczne obniżenie wypłat. Chyba że nagle zażegnamy kryzys demograficzny, wydajność pracy w Polsce się zwiększy oraz przyjmiemy rzeszę płacących podatki migrantów. Patrząc jednak na dane statystyczne, prognozy i nasze krajowe uwarunkowania kulturowo-społeczne, ja przygotowuję się na emerytalny Armagedon. Zróbmy małą kalkulację. Załóżmy, że pracujesz na etacie przez 40 lat i zarabiasz średnią krajową. W 2025 roku zostało Ci jeszcze 25 lat pracy do emerytury. Dziś zarabiasz 7824 zł brutto. W 2050 roku przechodzisz na emeryturę z pensją około 15 tysięcy złotych. Zakładamy bardzo optymistycznie, że dostajesz każdego roku 3% podwyżki. A zatem przy stopie zastąpienia 25% Twoja emerytura w 2050 roku to 3750 zł brutto. Przypomnę,
że dzisiaj średnia krajowa emerytura to również 3700 zł, a stopa zastąpienia jest o wiele wyższa. Obecni pracujący nie mogą jednak liczyć na taką hojność państwa. Niestety, naszą kalkulację musimy uzupełnić o inflację. Średnioroczna inflacja za ostatnie 25 lat to 3,6%. Przyjmując te same założenia na kolejne 25 lat, Twoja emerytura będzie obcięta w stosunku do ostatniej wypłaty o 75%, ale też Twoja pensja nie nadążała za rosnącymi cenami, przez co siła nabywcza Twojego pieniądza spadała. Przełóżmy teraz nasze obliczenia na realne życie. Przy inflacji 3,6% rocznie ceny produktów i usług w perspektywie 25 lat zwiększą się średnio o 140%. Bochenek chleba z piekarni Putka będzie kosztował około 13 zł. Mleko Piątnica 1 litr to cena prawie 17 zł. Litr benzyny bezołowiowej 95 będzie Cię kosztował 14 zł. A gdy rozboli Cię głowa, opakowanie APAP-u 12 sztuk kupisz za 24 zł. Wow, trochę kręci się w głowie, ale chyba wiesz, do czego zmierzam. Twoja emerytura za 25 lat w wysokości 3750 zł brutto będzie musiała zmierzyć się z cenami, na które nie będzie gotowa. Bez Twojego wsparcia stawiasz ją na przegranej pozycji. A teraz weźmy wspólnie głęboki oddech i zastanówmy się, co można zrobić, żeby zmienić tę sytuację. A można zrobić naprawdę dużo. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zwiększenie kontroli nad swoimi wydatkami oraz wyrobienie nawyku systematycznego oszczędzania. Analiza własnych finansów pomoże Ci znaleźć ich mocne i słabe strony. Może masz niezłe dochody, ale kupisz się w rachunkach i spontanicznych, niepotrzebnych zakupach? Zamiast odkładać to, co ewentualnie zostanie Ci na koniec miesiąca, ustaw stały przelew już w dniu wypłaty. Nawet niewielka kwota, np. 200, 300 czy 400 zł miesięcznie, regularnie odkładana na osobny rachunek, z czasem nabierze mocy. Potraktuj oszczędności jak obowiązkowy rachunek do opłacenia. Ja od kilkunastu lat prowadzę miesięczny budżet w zwykłym pliku Excel. Moja pierwsza pensja wynosiła 3600 zł brutto, ale nawet tak niewielka kwota nie przeszkadzała mi w regularnym analizowaniu wydatków, których z racji zarobków było niewiele. Świadome zarządzanie pieniędzmi to fundament zdrowych finansów i pierwszy krok do finansowego bezpieczeństwa na emeryturze. Inwestowanie to drugi element Twojej emerytalnej niezależności. Konta IKE i IKZE to najprostsze, najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne narzędzia długoterminowego oszczędzania w Polsce. Wybierając IKE możesz inwestować środki bez 19% podatku Belki, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 roku życia. IKZE z kolei oferuje dodatkową korzyść. Co roku możesz odliczyć wpłatę od podstawy opodatkowania, co w praktyce oznacza zwrot podatku dochodowego. Najlepszym sposobem wykorzystania tych kont jest inwestowanie w fundusze ETF, które odwzorowują indeksy giełdowe z całego świata, na przykład S&P 500 w Stanach Zjednoczonych. Taka strategia jest niskokosztowa, zdywersyfikowana i historycznie przynosi solidne zyski rzędu 7–8% rocznie. Możesz również inwestować w obligacje lub zarządzanie portfelem IKE-IKZE powierzyć funduszowi, który będzie inwestował za Ciebie na podstawie ustalonej strategii. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć inwestycje, gdy masz do dyspozycji małe kwoty, kliknij na link z moją serią o inwestowaniu 800+. Pamiętaj, że 200 czy 500 zł odkładane miesięcznie w perspektywie kilku lat mogą naprawdę zrobić różnicę. W tym miejscu sugeruję, żebyś się zainteresowała również PPK lub PPE. To formy oszczędzania wspierane przez Twojego pracodawcę, które są już obowiązkowe w Polsce dla wszystkich zatrudnionych. Czy wiesz, ile masz już odłożone w ramach rachunków PPK lub PPE? Czy kiedykolwiek logowałaś się na konto, żeby sprawdzić, jaką strategię przyjął Twój fundusz? Może kwota, którą masz już tam odłożoną, pozytywnie Cię zaskoczy. Twoje oszczędzanie na emeryturę mogło się już zacząć.
Bądź tego świadomy, świadoma. Trzeci punkt, który chciałem poruszyć, to dodatkowy dochód. O ile praca na etacie daje stabilność, to własna działalność może być dźwignią, która zwiększy Twoje przychody. Prowadzenie własnego biznesu jest trudne. Jeśli by tak nie było, to 14 milionów naszych rodaków pracujących na umowę o pracę, w tym ja, robiłoby co innego. Nie musisz od razu rzucać etatu. Zacznij od małego projektu po godzinach, jeśli masz takie możliwości. Pomyśl, co umiesz robić, co mogłabyś zaoferować na przykład online. Korepetycje, projektowanie, edytowanie wideo, doradztwo finansowe, a może prowadzenie bloga. Każda z tych form może stać się źródłem dodatkowego dochodu. W mojej pierwszej pracy za niewielkie dodatkowe pieniądze pisałem artykuły do jednej z gazet w Azji. Wtedy było to dla mnie ważne uzupełnienie mojej miesięcznej pensji, które w całości szło na konto oszczędnościowe. Ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to praca na emeryturze. Może osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznie zawodowej bezczynności. Coraz więcej osób pracuje także na emeryturze, z wyboru, potrzeby lub chęci bycia aktywnym. Warto przygotować się na to już teraz. Rozwijaj kompetencje, które są cenne na rynku pracy niezależnie od wieku. Umiejętności miękkie, znajomości języków obcych oraz nowych technologii. Na dzień dzisiejszy w Polsce według danych ZUS-u pracuje 870 tysięcy osób z przyznanym prawem do emerytury. To niewiele na 8 milionów emerytów. Liczba ta jednak ciągle rośnie i pokolenia 30, 40, 50-latków powoli oswajają się z myślą, że będą dłużej pracować, niezależnie od oficjalnego wieku emerytalnego. Czy to źle? Niekoniecznie. Jeśli zdrowie i sytuacja życiowa Ci na to pozwalają, kontynuacja kariery zawodowej ma sens. Jeśli jednak nie masz zamiaru być aktywnym w sferze profesjonalnej na emeryturze, tym bardziej zadbaj o swoje finanse teraz, żeby zbierać tego owoce w przyszłości. Żeby zacząć oszczędzać na emeryturę, nie musisz mieć od razu dużej kasy ani zaawansowanej wiedzy finansowej. Najważniejsze to zacząć regularnie odkładać choćby małe kwoty i zrobić z tego nawyk. Następnie wybierz miejsce, gdzie będziesz te pieniądze gromadzić. Najlepsze instrumenty emerytalne to IKE i IKZE, a do wyboru masz tu obligacje, akcje i fundusze. Gdy czujesz się na siłach, pomyśl o dodatkowych źródłach dochodu. Ale już samo inwestowanie wykorzystujące IKE i IKZE pozwoli Ci odłożyć solidny bonus do Twojej emerytury. Najważniejsze, by nie odkładać decyzji na później. Im wcześniej zaczniesz projekt emerytura, tym lepsze rezultaty osiągniesz. Dzięki za uwagę i nie zapomnij dać suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym materiale.